Święta, święta, święta. Jednym ze sposobów na uprzyjemnienie sobie oczekiwania na ten szczególny dzień jest zakupienie sobie kalendarza adwentowego. Do najbardziej popularnych należą te zawierające słodycze na każdy dzień, które przede wszystkim udowadniają nam, że brakuje nam cierpliwości i silnej woli. Oczywiście istnieją też inne ciekawe formy kalendarza, jak na przykład kalendarz z figurkami Lego lub z kosmetykami. W drugiej połowie lat 90. pewna duńska firma o nazwie Magic postanowiła w tej kwestii wyróżnić się od innych i wydała grę adwentową pod tytułem Fantazja, która była wydana też po polsku razem ze specjalnym wydaniem magazynu PC World Computer. Na początku będziemy musieli wybrać jeden z 10 języków oraz wpisać się do listy użytkowników. Po wybraniu przyjdzie nam wysłuchać dosyć nudny wstęp, zwłaszcza w wersji polskiej, której dubbing łagodnie mówiąc jest słaby. Aż do gwiazdki. Już nie mogę się doczekać naszego spotkania. Na pewno domyślasz się, że święty Mikołaj ma dużo pracy w grudniu. Jest tylko jeden święty Mikołaj na świecie. Dlatego czasami czuję się trochę samotny w moim wielkim zamku. Po wstępie ukaże się nam krótkie i wypełnione świątecznym klimatem intro. Jednak jak wybierzemy inny język niż polski, to dodatkowo zobaczymy filmik, który nam pokaże, co się tak naprawdę stało, że święty Mikołaj potrzebuje naszej pomocy. Otóż podczas ręcznego wpisywania danych adresowych dzieci do komputera wpadł na wspaniały pomysł, by przyspieszyć ten proces dzięki magicznej księdze. Niestety podczas recytacji zaklęcia dochodzi do pomyłki i wszystkie karteczki z adresami zostają zamienione w cukier. And that's where they are now, along with the names of all the good little children. Now we'll have to try all 24 tasks in the spell book, otherwise the children are never going to get their Christmas presents. You'll have to help me. Po tych filmikach startujemy w pokoju, gdzie na fotelu siedzi sobie święty Mikołaj i czyta księgę zaklęć. Po kliknięciu na niego wyjawi on nam istotne informacje. Ta stara księga zaczarowała 24 rzeczy w moim zamku. A to oznacza, że w grudniu będziemy ciężko pracować. Naprawdę musisz mi pomóc rozwiązać te wszystkie problemy i grać w kolejne gry najlepiej jak możesz. Inaczej nie otrzymam z powrotem karteczek z adresami, a wiesz co to oznacza. Nie będzie prezentów dla dzieci. Szybko, bierzmy się do pracy. Idź do śnieżnego bałwana w następnym pokoju, który pokaże ci fajną sztuczkę. Bałwan ukrywa grę. Musisz ułożyć w linii 4 kółka, zanim zrobi to przeciwnik. Możesz grać z przyjaciółmi lub z komputerem. Życzę szczęścia. Po wysłuchaniu go będziemy mieć do czynienia z grą, która mówiąc w wielkim skrócie polegać będzie na eksplorowaniu jego domu oraz wchodzenia w interakcję z przedmiotami niczym w klasycznych przygodówkach z widokiem pierwszej osoby. Gdy dojdziemy do wyznaczonej przez Mikołaja rzeczy, to najpierw zobaczymy krótką animację, a potem gdy klikniemy w symbol pod ekranem, to załaduje się nam jedna z 24 minigierek, jakie są dostępne w Fantazji. Gdy skończymy grać, to automatycznie znów zostaniemy przeniesieni do świętego Mikołaja. Ta stara księga zaklęć wie, czym mnie zmęczyć. Idę do łóżka.
Lecz bądź pewny, że jutro będę znowu gotów podjąć nowe zadanie. I żeby grać w kolejne minigierki, trzeba czekać do następnego dnia, by znów usłyszeć, co mamy znaleźć, gdzie ta rzecz się znajduje oraz co będziemy grać i tak aż do 24 grudnia. Przyjdzie nam się bawić w różne minigierki, jak na przykład pamięciowa gra Memo, puzzle albo strzelanie do spadających bombek. I są one w zdecydowanej większości bardzo proste, bo w końcu to produkcja skierowana do najmłodszych, ale znajdą się też takie, które krótko mówiąc są wymagające. Jak jesteście ciekawi, jakie to są minigierki, to kliknijcie w adnotację, która powinna się pojawić teraz na ekranie. Oprócz grania pozostaje nam też eksploracja domu, który nie jest zbyt ogromny, to też znajdowanie w nim wymaganych przedmiotów nie zabiera zbyt dużo czasu. Jednocześnie towarzyszy nam przy tym miła i nastrojowa melodia. Pamiętam, że jak to grałem za pierwszym razem, to całe to chodzenie po domu, gdzie nikogo poza świętym Mikołajem nie ma, wydawało mi się trochę niepokojące. Myślałem, że jakby podmienić nutę w tle na bardziej mroczną, to miałoby się uczucie grania w jakąś straszną grę. Dobrze, wystarczy już tego. Gdy przyjdzie nam pograć już w ostatnią grę, to zobaczymy filmik, gdzie Mikołaj dziękuje Ci za pomoc, po czym wchodzi na sanie i odlatuje. Towarzyszy przy tym też słowo wesołych świąt w różnych językach. Niestety brakuje napisu w języku polskim. Od tej pory możemy grać w każdą możliwą minigrę bez potrzeby jej szukania w domu. Wystarczy tylko kliknąć w odpowiedni symbol na ekranie. Thank you ever so much for all your help. See you next year. Ho, 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 and a Merry Christmas to you. Co jednak, jak przyjdzie nam ochota pograć w Fantazję poza okresem świątecznym? Otóż jedynie co nam zostaje, to swobodne chadzanie się po domu bez możliwości interakcji z rzeczami. Możemy natomiast odwiedzić sypialnię Świętego Mikołaja, gdzie śpi, podrapać go po nosie i dostać w prezencie puzzle. Jednak gdy spróbujemy dotknąć jeden z 24 przedmiotów, to w dolnym prawym rogu pojawi się nam myszka i powie: Znalazłeś jedną z rzeczy świętego Mikołaja, lecz nie możesz jej ruszać aż do 1 grudnia, kiedy to święty Mikołaj się obudzi. Czyli autorzy myśleli, że ludzie tylko raz do roku będą mieli możliwość pogrania w te minigierki? Zaiste, prawdziwa gra adwentowa. Ale te zabezpieczenia można bardzo łatwo złamać. Wystarczy tylko przestawić czas w systemie i możemy dowoli korzystać z tego, co oferuje Fantazja. Jeśli wierzyć oficjalnej stronie gry, to Fantazja sprzedała się w nakładzie ponad 100 000 egzemplarzy. I jako ciekawostkę dodam, że cała gra powstała w programie Soft Image 3D, który był wykorzystywany do stworzenia m.in. serialu Reboot, gry Wipeout czy efektów specjalnych do wielu znanych filmów. I to by byłoby na tyle. Dziękuję wszystkim za obejrzenie specjalnego świątecznego odcinka i życzę wszystkim wesołych i radosnych świąt.
oraz szczęśliwego Nowego Roku!